To tak, zupkę mamy gotową, rybka się już piecze. Powiem krótko, nasz kamerzysta wygląda troszeczkę inaczej. W ciągu 15 minut 2 razy już piznął orła tutaj na tej Malcie. Cześć wam wszystkim! Dziś jesteśmy w pięknej Dolinie Glencoe. Tutaj kręcili jedne z fajniejszych filmów, jak Braveheart, Rob Roy, Harry Potter i Więzień Azkabanu. Troszeczkę dali za tą górką Jamesa Bonda. Nie tylko tu są tak piękne miejsca, jeszcze są piękne knajpy. Do jednej z nich zaś was wezmę. Chodźcie ze mną. Na ulicy mgła, wejdę w nią z punktu B do A. W listopadzie będę szła, spełni się mój plan. Na ulicy w środku dnia słońce pożre mgłę. Tu w tym miejscu dokładnie kręcili Harry Pottera i Więzień Azkabanu. Nie wiem, czy wszyscy oglądali, dosłownie w tym miejscu stoły te domki. Jest ujęcie nawet w trakcie filmu, jak widać te piękne jeziorko. Udało nam się tutaj wspiąć, było ciężko. Dokładnie za tymi drzewkami, jak jest te wzniesienie, stoi jedna chatka, gdzie mieszkała ekipa filmowa. Dzisiaj mieszkam tam ja i najlepsze jest w tym wszystkim to, że wieczorem razem przy brandzie coś tam upichcymy. Bo dzisiaj będzie całkiem inne jedzenie z innej beczki i w miejscu, kaj odwiedzą to tysiące ludzi. Pół roku przynajmniej wcześniej jest wszystko zajęte, ale nie tylko przez Szkotów, przez ludzi z całego świata. Wszyscy tam bukują, wszyscy tam przyjeżdżają i będziemy dzisiaj i my. Idziemy! Jak nam się uda w ogóle stryjść? No tak, moi mili, dalej jesteśmy w Dolinie Glencoe, w miejscowości Ballachulich. To tu Anglicy w miejscu The Signal Rock, za tym wzgórzem, dali sygnał do rzezi Szkotów. Ale my pójdziemy do tej knajpy, do której wam obiecałem. Clahig. To tu skosztujemy tych szkockich specjałów i tego najlepszego miejscowego cydru. Do chleba kminek wlazł, na drzewie usiadł żółty ptak. Patrzy, jak dzień się zaczyna. O, yeah, that's for me. To mamy pierwsze danie, mamy starter, ja? W ostatnim odcinku pokazywał fajne camemberty angielskie. Nie tylko Angole mają takie fajne camemberty. Szkoci mają też super camemberty. Tu stąd, niedaleko, wiem, z 2-3 km, robią camemberta, ale ale kuźwa gorące. Obadajcie to. Ten camembert jest rozdrobniony. A wali masakra. Ale o co mi dokładnie chodzi? Obadajcie się to. On jest z cranberry, czyli z żurawiną, świeżą, niesuszoną. Rozdrobniony w takich kąckach małych i podany ze krambem, z takim od nich, ale słodkim buttermilk, to takie maślano-mleczne ciasteczko, które nadaje charakteru tej kejzie, bo kejza jest ostro, śmierdząco, smoky, a do tego takie słodziutkie ciasteczko. Do tego fany łogór z oliwą. Pasi jak najbardziej. Nic więcej nie trzeba. Nie musicie używać żadnych sosów, żadnych przypraw. Jak lubicie, macie pieprz, popieprzycie lekko. Jak lubicie na ostro, pikantno,
Miałbym coś zostawić, ale nic z tego nie będzie. Musielibyście się zamówić następna porcja, bo to było tak pyszne, że to całe. Wjeżdżając do tej doliny Glen Etive, gdzie kręcili Jamesa Bonda, możecie jechać w nieskończoność. To ma kilkanaście kilometrów, tak wąską dróżką, że jak widzicie sami, 2 auta nie mają prawa się zmieścić, wręcz 2 koła ledwo co. Jedziecie 1,5 godziny i dojeżdżacie dosłownie na koniec świata. Tam już nie ma nic. Góry, wrzosowiska, natura, rzeka, nie ma kompletnie nic. Patrzcie to, jak James Bond, Daniel Craig, nie miał sprawnego Aston Martina, to przemieszczał się takim wozem na drugą stronę. Włazisz, zabierasz te dźwierka, ktoś zapił taketa, ale to wszystko i tak jest sprawne i no koncek i możemy przejechać. Byle nie pizło, o! No i takim sposobem tam i na złot się przemieszczali. Trochę zeżarte przez korniki, ale działo. Wszystko sprawne. Także coś unikatowego wręcz. Obejrzyjcie się. Nie wiem, oj, chyba się popsuło. No, w każdym bądź razie trochę się zną, albo i się nie zną. Czekajcie. Tak. No nic, pozostawmy to Jamesowi Bondowi. Niech naprawi. Jednak 7 lot WF-u nie poszło na marne. Dali sobie w dolinie Glen Etive. Chcę wam pokazać, że takich miejsc jak tutaj, czyli takich, jak możemy rozpolić branda, jest kupa. Szkocja słynie z tego, że możesz polić praktycznie wszędzie, jak te miejsca są wyznaczone, ale musisz te miejsce zostawić w takim stanie, w jakim gdzieś przyszedł. Czyli zgaszone było wszystko, kamieniami fajnie przysypane, także działamy i poli się, będziemy jedli. Zaraz wam powiem, co będziemy jedli, bo to będzie takie typowo szkockie. To będzie zupa, tako. No mnie nie wyrwie z butów, bo mam gminioki, ale to jest kalenskin. Zupa z wędzonego dorsza. Ja dodam jeszcze świeżego szczupaka. Dodam świeże zioła. A wszystko to, żebyście mi nie wierzyli, na zakupy wybraliśmy się tutaj, do naszego sklepu. Rzadko spotykane, mamy fajny, świeży chrzanik. Jak ktoś lubi, tam dali śmietana, kwaśno. Jak ktoś lubi fajnie zrobić swój chrzan. Marcheweczki, świeżutkie, nie jakieś tam, rozumiesz, pakowane, poobcinane, cała zielenina. Takie lubimy do rosołu. Tu jedne z moich ulubionych, nawoga z sezamem, chleb na zakwasie, rzadkość. Rzadkość w ogóle w Glasgow, żeby dostać taki fajnie dobry chleb. Karkówka, polędwiczka. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że cały towar jest zawsze świeży, przywożony z Polski, rozpakowywany i praktycznie do jutra będzie wysprzedany cały. Fajną nowością w tym sklepie jest to, że żaden jeszcze nie ma takich hoków jak w Polsce, że możesz się zobaczyć cały włoszcz w okazałości. Jak on wygląda. Oto świat ryb. W tym sklepie, w naszym sklepie macie taki wybór świeżych ryb. Zobaczcie to. Leszcz, lin, sandacz, szczupak, węgorz, halibut. Gdzie dostaniecie brzuszki jesiotra wędzonego? Kaj dostaniecie dorsza bałtyckiego świeżego? Kaj dostaniecie leszcza wędzonego? Nie ma nikaj. Jesteśmy na backstage'u. Tu
panie zaprosiły nas na degustację dorszyka, na degustację, nie wiem czy kiedykolwiek widzieliście, brzuszki jesiotra. Mało spotykano ryba, a jednak dostępno tu w tym sklepie. To wykorzystujemy nasza zupa na kalenskin, czyli na zupa rybną, którą będziemy robić na brandzie w Glenko. A tu nasza polędwiczka, przepiękno, świeżutko, którą podum ze sosem berneńskim, pieczono na kamieniu, tak jak wspomniał. Do tego sandaczyk, może szczupaczek, nie wiadomo, bo jeszcze będzie dostawa, więc może będzie szczupaczek. Idziemy go teraz fajnie wypukać. Tak jak wam wspomniał, takie ryby ino w sklepie w Glasgow, w naszym sklepie. Tylko że woda jest kurwa, tak zimno, że o matko święto. Musimy go trochę wyczyścić. Dzień dobry. Oczko wam puszczę. I co robię? Spadam na ognisko. Masełko. Temperaturka już jest dość wysoko. Oj! Coś chyba nie poszło. Za wysoko temperatura. Niestety. Przypolęło się. O. Pyk. Cebuleczka. Raz. Dwa. Dobra. Non stop pilnować tego. Parę minutek. Piękno, teraz mamy taką temperaturę jak my chcieli. Na początku trochę my przegięli pała, ale to nie szkodzi. Dodajemy troszeczkę mleka. No, na razie tyle. Patrzymy, czy nie ma jakichś większych ości. Obieramy. Tak. No raczej to takie są rybki, co nie mają za wielkich. Ważne, żeby była wędzona. Jest podstawa tego dania. Dorzucamy do mleka. Tak, jak mleko już się zagotuje, jest na takim etapie, patrzcie, gotującego się mleka. Widzicie? Dodajemy niedużo, zależy ile tam chcemy, ale tak około 2 szklanek, 1 szklanki wody. I czekamy do zagotowania. Wrzucamy świeżego szczupaczka. Niedługo. 10 minut to jest maks. Świeżo pietrucha, koper, cebuleczka lub szczypiorek, co jest prawie teraz dostępne. Dodajemy jeszcze troszeczkę masełka. Niech się powoli rozpuści. Ważne, żeby było zimne, ja nie mam takich warunków. Trochę pieprzu cytrynowego. Papryka, czyli tak z gracją i szczuciem. Przemieszać lekko. Nie mieszać za mocno, żeby się rybka nie rozpadła. No. Sól. Ostatnie 3-4 minuty do końca. Wszystkie świeże, nasze piękne polskie ziółka. Patrzcie to, jakie to jest piękne. Zupa rybna z wędzonego łupacza. My go zastąpili dorszym i świeżym szczupakiem. Może być okoń, byle to była ryba drapieżna. Mięso jest bardziej zwarte, no i z każdej drapieżnej ryby jest dużo lepsze. Przynajmniej ja tak uważam, tak gotuję. To tak, zupkę mamy gotową, rybka się już piecze. Powiem krótko, nasz kamerzysta wygląda troszeczkę inaczej. W ciągu 15 minut 2 razy już piznął orła tutaj na tej Malcie. I przez następne 5 godzin będzie jak ciarach z nami po knajpach łaził. Także nie wiadomo, czy coś z tego filmu będzie. Szczupaczek się już ugotował. Zupka jest przepyszna. Nie umiem naleźć do niczego, ale mogę wam pokazać bezpośrednio z tego kawałki ryby wędzonej. Aha. Niestety ściągamy chwilowo, ale nie, no możemy tak na razie zostawić. O, oby
Indiana Jones. Czekaj, no. Inaczej. Tak zrobimy. O. Wygląda to dokładnie tak. Kawałki ryby wędzonej. Moi mili, na tym zakończymy, bo musimy to zjeść. Ryba się zaraz zrobi. I jademy dalej. Co my tu mamy? Ryba, okiery na pewno cały czas żeście marzyli od pierwszego odcinka. Są my w Szkocji, więc musi być haddock. Łupacz. Przepiękna rybka w panierce, chrupiąco. Łobadejcie ta pitla. W ogóle jak ona jest zrobiona, jak ona jest przysmażona. Zawsze podawają to z groszkiem, także tutaj nie będziemy wybierali. Sos tartar, a do tego ja wziął specjalnie creamy whisky sos. Kremowy na śmietance whisky sos. Musisz cytryną fajnie zrobić, żeby było po szkocku. Używamy zawsze winegretu, czyli ocet. Jadymy z tym koksem. Pokażę wam w środku, jak ona wygląda. To nie jest żaden szajs. Obejście się ta rybka. Piękno, mięsisto. No, uno momento. Tąkniemy na przód jedna frytka. W zuzie o smaku whisky. O ja cię. Jemy ta rybka tutaj z kuli tego, że są w miejscu takim, kaj ta ryba chycili. Miejscowi fishermeni machnęli ją najprawdopodobniej pora godzin temu i my ją teraz wciepujemy od razu na ruszd. My są w fajnym czasie, nie ma za dużo ludzi. A normalnie nawet byśmy się nie siedli. Żeby nie było za nudno, to pokażę wam jeszcze, z czego słynie Glen Etive. Dolina Glen Etive ma jedne z piękniejszych wodospadów w Szkocji, gdzie kajakarze z całego świata przyjeżdżają tu i szkolą się. Miejsca są po prostu bajkowe. Zobaczcie się w ogóle te miejscowy, te baseniki na lato. Woda jest tak silnie rwąco, że trzeba uważać, ale kajakarze po prostu tutaj robią cuda. Dzisiaj to jeszcze nie wszystko. Jeszcze pod wieczór będziemy piekli majstersztyk. Ale to za pora godzin. No i teraz co? Powiem wam trochę o niesamowitym deserze. Sticky toffee pudding. Wszyscy go zawsze biorą z gałką lodów, ale ja nie. Ja go wziąłem dzisiaj z kastardem, z pysznym śmietankowym sosem na ciepło, z piękną posypką i z gorącym toffee. Zouza. Zouza i zouza. Kącek bierzesz, łopcinosz, on normalnie wciąga zouza. Wciąga ją, wciąga w całości. I pato, praktycznie pół zouzy już masz tutaj. Ja już parę razy się spotkał w Polsce sticky toffee. I no pamiętajcie, nie bierzcie go nigdy z lodami. Niby to jest fajne do przełamania, ale weźcie się go z kastardem. Ze fajnym, waniliowo-śmietankowym sosem na gorąco i obejrzycie, że to richtig jest dobre. Polecam. Dobranoc, na wszelki wypadek kocham, zanim jutro pod pociąg cały świat wpadnie. Dobranoc, dobranoc, na wszelki wypadek kocham, zanim jutro któregoś z nas zabraknie. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Ogień się nie chciał polić. Patrzcie, co się stało. Uruchomiliśmy drona. Obejrzyjcie się, jakie wspomaganie. W każdych warunkach, wszędzie. Dron nie dość, że filmuje, to pomogło nam rozpolić branda.
Proszę, proszę do środka. Zapraszam, zapraszam. Jeszcze kawałek. Jest spoko. Ja, trochę mazi. Pokorza w... O kurde. No nie będzie tak easy chyba. Musimy wyłowić jakiś kamień, żeby nam się nadawał za ruszt. Ten by był idealny, ale lepiej aby był większy. Aj, to będzie chyba to. I no, teraz pytanie zasadnicze. Jak stąd wyleźć? Tak jak my go dali na początku. Poszliśmy do rzeki, zebraliśmy najlepszy kamień, jaki my znodli. Rozgrzolimy go praktycznie do 300 stopni. Tu mamy przepiękno wołowina, wbrew pozorom nie szkocko. Nasza polędwica wołowo-polsko zrobił rzech z jajek z polskich, pięknych, z żółtek, sos bernas, po polsku barneński, z estragonem, z masełkiem i z żółtkiem. Najlepszy sosik do steków, jaki może być. Dowómy troszeczkę oliwy, pieprzyk, troszeczkę soli, niedużo, na razie, do metyla. Adin, proszę. Drugi. Postaramy się je wszystkie zmieścić. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ona nabiera takiego jeszcze wędzonego, lekko posmaku z drzewa. Bo nie ino to, że się upiecze, ale jeszcze się leciutynko podwędzi, leciutynko. Także będzie miało całkiem inny posmak niż takie standardowe mięso upieczone na tyglu. Odlepił się od kamienia są. Nie trzeba już odlepiać, więc jest dobry. O, proszę, badajcie, jaki jest fajny. Do tak pysznej polędwicy dodawam jeszcze ogóreczki małosolne, które też znajdziecie w Glasgow w polskim sklepie. W żadnym szkockim sklepie ogóreczków małosolnych nie ma. Z tego co ja wiem, tam są najlepsze. Dajcie im teraz odpocząć, nie wiem, 3-4 minutki może. Posypiemy je ino troszeczkę solą himalajską, tak jak godą. Żółteczka, tak jak powiedział, masełko i estragon i cebulka. I teraz tak, na jednym wam pokorza z barneńskim sosikiem, proszę, a drugi pokorza wam jaki jest w środeczku. O, patrzcie to, patrzcie ta polędwiczka w środku, czerwono. Ta jest troszeczkę bardziej wysmażona, bo była dużo chudsza, ale chodzi o smak. Tak, jak ktoś lubi, to jeszcze more flavor. Patrzcie to. Obłęd. Ogóreczki jako dodatek do steka, proszę. Z małosolnym. Nawet nie potrzeba żadnych sznity. Nie potrzeba kartofla, ani żadnej frytki. Jak to wygląda? Pokorza. Dęk. Jak zajączek. Proszę, taki piękny. Jeszcze raz dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie suby. No i niestety, musimy się już pożegnać z pięknym miejscem na Highlandach, Glencoe. Ale to nie będzie wszystko, bo już za kilka tygodni jademy na Hebrydy Zachodnie i tam dopiero zobaczycie dzikość. Tu było dziko, ale tam będzie dzikość nad dzikością. Będzie naprawdę niesamowicie i miejsce będzie unikalne, tak jak ja, Drugie Śląski. Na razie, do zobaczenia.